Siemanko YouTube, przed wami Maxerek 300 i będziemy tutaj z Danielem tu obecnym nagrywać podsumowanko, bo trochę pojeździliśmy 300, czyli MX-u 300, który aktualnie stoi se tam w krzaczkach, bo przed chwilą o nim nagrywaliśmy podsumowanie, a teraz podsumowanie o tym nagramy. I co, tym jeździliśmy trochę mniej. Tym mniej. I chyba trzeba by powiedzieć genezę. Po pierwsze, dlatego, że przyjechał do nas zablokowany. Wtedy nas w ogóle nie urzekł. Nie. Totalnie. Zwlekaliśmy jak najdłużej. Zwlekaliśmy jak najdłużej, żeby nim jeździć. Tego nie bierzemy, tego nie Bo szczerze, tamten MX-u 300 nam dawał większą frajdę. Tak. Nie? Mówiąc tak szczerze. Natomiast później dostałem do niego tam zestaw, zresztą macie filmik z tego odblokowania, tu wam gdzieś u góry wstawię. Po odblokowaniu, tak szczerze, to też później nikt nie chciał, bo tak jakby każdy pamiętał o tym, że tam tak średnio jeździł. Aż do dzisiaj. Aż do dzisiaj, tak. Aż do dzisiaj. I słuchajcie, no to jest w ogóle śmieszna sytuacja, dlatego że no po prostu, ponieważ już tutaj Motorland, któremu dziękuję za udostępnienie obydwu tych kładów, już się przypomniał i mówi: panie Łukaszu, trzeba już zabrać panu te kłady. No to ja mówię do Daniela: dawaj, jedziemy i coś o nich nagramy, jakieś podsumowanie. No i wzięliśmy i tamtą 300 i tą. I jakież było nasze zdziwienie, jak ten zaczął jeździć jak jakiś kurde szatan. Szatan, do szatana jeszcze mi trochę daleko, ale... No, ale ja mówię o kładzie, a nie o tobie, ale w sumie ty też trochę jak szatan, no. Ale nie, ale trzeba przyznać, że zmieniło nam się podejście o cholera 180 stopni. Zmieniło się. Zmieniło się i to bardzo. I my jakby no, z pełną świadomością tego, że on nie jest do końca do takich jazd, jakimi my jeździmy, czyli jakieś takie lasy, błotko, woda i tak dalej, no to my go tak jakoś turbo poważnie nie traktowaliśmy. Bardziej właśnie chcieliśmy sobie nim pojeździć po jakichś szuterkach, po jakichś asfalcikach, po czymś takim. No ale tym zablokowanym, no jeździło się przeciętnie, no. Zablokowanym nie. To trzeba od razu odblokowywać. Brakowało na dzień dobry tej Wszystkiego mocy. brakowało. A na dzień dobry, na do widzenia też brakowało. Przy 60 już się zatrzymywał, kurczę. TMX-u 300 go brało jak chciało. Nawet ze mną na pokładzie, kurde, gdzie ja ważę 50 kg więcej jak ty, prawie że. Cholera, no faktycznie 50 kg. To ja ciebie brałem na małej 300, kurczę. Rowerem. Rowerem, no hulajnogą. To prawda. Ale dzisiaj on dostał takie życie skubany. Tak, dzisiaj możemy go przeprosić. Tak, oj, ja myślę, że tutaj jakby nie był taki tłumik gorący, to byśmy całowali w tłumiczek. Jakby został jeszcze chwilę z nami, to jeszcze byśmy trochę się wygupili. No i właśnie, i może słuchajcie, skupimy się na tym, co my dzisiaj na nim, jak my go dzisiaj poznaliśmy na nowo. No to nie wiem, ja bym... Dzisiaj wsiadłem na niego. Dzisiaj nie chciałeś z niego zsiadać. Tak, nawet jak żeśmy szli, no to ja od razu do tego, nie? Tak. Machnąłem ręką. Na 300 MX-u, no. Nie, że coś mam do... Nie, no tylko po prostu ty lubisz bardziej świrować. Tak, wolę i lubię bardziej... My się, no to może też jak nie każdy zna Daniela, to ja muszę też tutaj tak wtrącić. No my ogółem sobie z Danielem jeździmy zazwyczaj po jakichś faktycznie takich błotkach, nie błotkach, ale on jak zobaczy kawałek piaseczku, kawałek szuterku, tam, to... gdzie można zarzucić dupką. To tam, po prostu żeby on nie zarzucił dupką, to jest święto lasu, nie? To jest chyba chory. Po prostu jest chory. I tym się różnimy, bo na przykład ja osobiście od Maxera, chociaż no dzisiaj tak kurde trochę mnie pozytywnie zaskoczył. Natomiast ja osobiście bardziej wolałem TMX-u 300, nie? Fajnie mi się na nim jeździło, ale dzisiaj, kurczę, ten naprawdę jest szatan. Tak, miałeś przyjemność się też przejechać. Miałem, tak, i można powiedzieć właśnie, że to jest przyjemność, a nie, że po prostu się przejechałem, tylko miałem przyjemność się przejechać i naprawdę fajnie. No właśnie, Daniel, ty bardziej poświrowałeś, nawet poskakałeś nim dzisiaj. Tak, nie wiem, czy ja ten filmik udostępnię. Poskakałem, nie powiem, że on jest do tego, bo to nie jest do tego. Jest twardszy, no i te wyskoki, no to już trzeba inaczej ugiąć się, jest leciutki. No pokaż właśnie, bo pokazywałeś przy 300, jak ją przenosisz, to teraz zobaczcie, jak tego się, no, nawet, nie? tak, tego się tak przenosi, słuchajcie. Przerzucamy tutaj na boczek sobie, Tak. nie? Elegancko. Dokładnie, i już możemy tor jazdy A to zmienić. nawet go wyciągałem, bo celowo zakopałem Tak, się. tak, właśnie, a to może wam zaraz gdzieś wstawię dokładnie. Tak, Celowo się zakopał. Dupeczkę sobie obróciłem. No, ale się naprawdę bardzo łatwo przenosi. Więc jest faktycznie lekki. Silnik ma chyba ten sam, co ma MX-u 300. Nie ma wyciągarki tak naprawdę. No nie ma, nie bo wiem, po czy co? potrzebuje. Nie, wydaje mi się, że nie bardzo właśnie i to też trzeba o tym pamiętać, że jest do czegoś innego stworzony. Jakie masz odczucia jazdy na nim?
Od pierwszego razu? Nie, ten pierwszy raz olejmy, bo to faktycznie to była nasza wina jakby, tak? Nie doceniliśmy. Jakie mam uczucie? Jest twardy, ale to fajnie, no bo Bo świrować można. świrować można, nie wyrzuca na zakrętach, nie staje. Zresztą Na to dwóch pewno kółkach. widać na Przynajmniej jak dwóch nie od chcesz razu. tego, żeby stanął na Tak. dwóch kółkach, nie? Ale naprawdę zaskoczył mnie dzisiaj, bo wariacje były fajne. Można robić to, co ja lubię, czyli zarzucać dupką. O, bardzo można. Zarzucać, kiedyś tam w filmiku fajnie tą w kałużę tak wjechałem i ona poleciała w fajną stronę. Dostanę za to opierdziel od importera, no ale trudno. Ten, Ale poniosła nas zabawa, to trzeba przyznać, że poniosła nas zabawa. poniosła, no bo jest czym tak naprawdę, No. jest mocny, nie? No właśnie, nie mocno, no 20 coś tam koni, to tak, co to ale tam jest, mocno, nie- ale kiedy przeliczymy to na wagę, Tak, no to... to już się robi całkiem, kurczę, żwawy żuczek. I fajnie podjeżdżał pod oponkę. Pod górki też pięknie podjeżdżał, Pod górkę, ciągnął ładnie. Tak, ładnie. to nawet z tobą, nie? Tak, nawet ze mną, ja to tam, no I tak. nie czuł takiego oporu. Dobra, poleciłbyś komuś do poświrowania, jakiejś młodzieży, ludziom, którzy lubią pojeździć boczkiem i tak dalej? Tego jak najbardziej. Do tych rzeczy, tak. Do świrowania. Musimy przyspieszyć, słuchajcie, bo ja nie naładowałem kamery, mam jeszcze 4% baterii, więc my przyspieszamy. Przepraszamy teraz Maxera za to, że go tak nie doceniliśmy na początku. Przepraszamy. Ja też przepraszam. Przepraszam, bo nie doceniliśmy, ale po prostu taki do nas dojechał, czyli zablokowany, bo przepisy, bo tam wiadomo wszystko. Także jeżeli kupujecie sobie Maxera, To od razu odblokowywać. I każdego jednego kłada. Zajebiście się jeździło? Fajnie się jeździło dla mnie, bo No. ja lubię powariować. Tak. Nie jest powiedziane, że umiem, ale lubię. Bynajmniej się uczę, nie? Tak. Także mówię wprost, nie jestem ekspertem, ale mówię swoją prawdziwą opinię. Do wariacji super. Z minusów, taki minus największy, jakbyś mógł powiedzieć jego. Ja- Co ci się nie podoba w nim? Ale szybko, bo 2% baterii. Może dlatego, że tak jakbym chciał się rekreacyjnie przejechać, no to... Chlapie wodą, nie? No to będę zaraz mokry. Tak, no Tam niestety, jak budki ale też założę coś tak za jak coś. dzisiaj, no założyłem takie jak inne, zapomniałem zmienić, No. nie? Dobra, słuchajcie, musimy się żegnać, bo nie przygotowałem się na dzisiejsze nagranie. Także jak macie możliwość, to na pewno się przejedźcie nim. Tak, fajna przygoda. Nie? Fajna przygoda. Trochę żałujemy, że go oddajemy teraz, bo się nauczyliśmy, że jednak jest fajny. Tak jest. No. Także Jeszcze by się trochę jak macie poświrowało. okazję, naprawdę nie przepuśćcie tej okazji, żeby przetestować, ale na piaskach, na takich, Mhm. To jest wtedy fajna frajda. tak jest. Dobra, Pozdrawiam. to dzięki, pozdrawiamy, trzymajcie się. Na razie. Cześć, hej.